Partnerem odcinka jest województwo lubuskie. Panie i panowie, na początek niezwykle ważny komunikat. Miejscowi to wiedzą, ale chodzi o to, aby wiedzieli wszyscy. Lubuskie to również kraina jezior. Tylko takich, które mają powierzchnię 1 hektar i więcej, jest tu około 500, a z tymi mniejszymi znacznie więcej. To nie jest najsłynniejsze, ani nie jest to największe lubuskie jezioro. To jest jezioro Wojnowskie Zachodnie. Ale akurat tutaj przyjechałem, gdyż jestem powodowany względami sentymentalnymi oraz kulinarnymi. Byliśmy tutaj 8 lat temu z kamerą, jeszcze w moim przeszłym telewizyjnym życiu. No i te 8 lat minęło jak z bicza strzelił. Grzesiek Koza rybaczył tutaj przed naszą wizytą, rybaczy tutaj po naszej wizycie i będzie rybaczył pewnie dopóki sił mu starczy. Zaraz go dopuszczę do głosu. Byliśmy tutaj nie tylko z powodu jeziora i ryb, ale również z tego powodu, że te ryby z żoną razem wykorzystują we wspaniały sposób w przedsięwzięciu, które tu prowadzą w rybackiej chacie. No i co, 8 lat, a jakby wczoraj, nie? Dokładnie. Najciekawsze jest to, że te nasze spotkanie odbiło się na naszym życiu bardzo, bardzo pozytywnie. Urośliśmy troszeczkę w wiarę w siebie, tak? Dałeś nam, Robercie, jakby sposobność działania szerzej, nie patrząc na wszelkie niedogodności życiowe. Wiara w siebie jest oczywiście ważna, ale najważniejsza w takiej działalności jest pasja. A poznałem ludzi pełnych pasji, poznałem ludzi, którzy są osadzeni w tej ziemi i już wówczas to wszystko tu było wspaniałe, a teraz jest tu jeszcze więcej. O tym za chwilę, jak się przeniesiemy na ląd. O rybackiej chacie za chwilę. Rybacka chata oznacza, że podajecie ryby z tego jeziora. Tak. Co tutaj mamy? No tu mamy akurat wylęk żerujący szczupaka, który zgodnie ze zgłoszeniem właśnie tak się trafiło, że zrybiamy dzisiaj no i mam nadzieję, że jak przyjedziesz do nas za jakiś czas, może nie za 8 lat, to te szczupaki będziemy mogli podać na talerzu. A ile taki mikroszczupaczek musi pluskać sobie w toniach, żeby nabrał słusznych rozmiarów? U nas jeziora są bardzo żyzne, tak około 3 lat będzie miał około kilograma. Dobra, ale jak przyjadę wcześniej niż za 3 lata, też jakiś szczupak znajdzie. Tak, to z poprzedniego roku. W zasadzie to ja te powinienem oznaczyć, żeby wiedzieć potem, które ja wpuściłem. No w to miejsce przypłyniemy ponownie i tu spróbujemy je złowić. Czyli co, mam jednym brutalnym ruchem, czy delikatnie? Nie, delikatnie. Proszę rozlać je delikatnie, właśnie jesteśmy przy samym brzegu i najlepiej tam, bo tam jest dużo planktonu. Dobra. I on, że tak powiem, się odbije, o właśnie tak, jeszcze nawet niżej, jeszcze niżej. No genialnie. Czy tu nie został żaden baby szczupaczek? Nie. Co tu pływa? Dużo tu rzeczy pływa. No 29 gatunków mamy jakby określonych, które występują w jeziorach wojnowskich. Od ryby najsłynniejszej, czyli kozy, do ryby największej, czyli do suma. No i słynna zupa z węgorzy. Nauczył mnie ją przygotowywać. Ona zresztą była wtedy nagrywana, ta zupa. To jest absolut. Mój drogi, zaczęliśmy rozmawiać o jedzeniu niestety, więc chyba będziemy musieli płynąć, dobić do brzegu i udać się do Jasne, rybackiej udajemy chaty. się tam. Ja chciałem tylko spuentować to powiedzeniem jednego z rybaków, który jakiś czas temu odszedł od nas i naznaczył na nas takie piętno, mówiąc do mnie i do Małgosi, żebyśmy robili wszystko, żeby o rybakach z Wojnowa nie zapomniano. Rybacy z Wojnowa, niechaj pamięć będzie o nich wieczna. Również o tych żyjących, nie tylko o tych, którzy odeszli. Ten już tego wciągnie, nie? No, Już takie ale grubaszki. co, zjadają się? Jasne. No tak. Potem masz tak zwanego szczupaka dwuogonowego. To znaczy? No jeden w drugim nie. A, jeden w drugim. I ten zdycha, bo zostaje w środku, a ten zdycha, bo się dusi.
Rozumiem. I lipa jest. No tu mam jeszcze, zobacz, te zmiotki, co brałeś. Do tego, nie? O. Tu jest ta ekipa. A, to jest to, co To wpuszczaliśmy. nabrałem, tak, i spuściłem. Dobra, ale jak tarło się odbywa? Sam to robisz? Tak. Jak? No generalnie to jest, jeżeli chodzi o szczupaka, to jest bardzo stara już metoda, znana od bardzo dawna. Rybacy w okresie tym, zaraz po zejściu lodów, pozyskują ryby tarłowe. Aha. I samce, i samice. Samice zazwyczaj są duże, tam od 1,5 kg w górę, samce tak do 0,5 kg, samiec jest mniejszy. Rzadko się zdarzają ryby powyżej tam 2 kg. Pozyskuje się tarlaki. Najlepiej wtedy, kiedy ryby owulują już naturalnie, czyli łowimy je, czujemy, że powłoki brzuszne są mięciutkie, przywozimy do gospodarstwa, pozyskujemy ikrę na sucho do misek. Wszystko robimy na sucho. Teraz powiem dlaczego. I to samo robimy z samcami. Najwygodniej jest wtedy, kiedy pobieramy tą mlecz do strzykaweczek, nasysamy normalnie, tak. I potem strzykaweczka, I pyk. potem do tej miski rozprowadzamy. Najlepiej, żeby to było co najmniej mlecz, bo to mamy w misce na przykład ikrę od 2, 3, 5 sami, w zależności od wielkości. Nie pozyskuje się nigdy więcej jak 2 litry do jednej miski. Polewamy mleczem co najmniej od 3 samców. Bo być może być tak, że któryś jest niepłodny i co z tego, że mamy mlecz właśnie. i tarło nam nie wyjdzie. No właśnie. Po wymieszaniu, czyli po zaplemnieniu, nie mówimy o procesy zapłodnieniu. o ojcostwo potem? Nie. Mogą być, mogą być. A potem szukaj wiatru w polu w 200 hektarach jeziora. No. I prawda jest taka, że zaplemniamy, mieszamy produkty płciowe ze sobą na sucho. Po odpowiednim momencie, tam po minucie, po 2, dolewamy płyn lub są też płyny specjalne zapładniające po to, żeby nastąpiło zapłodnienie. A to jest około 90 sekund. Rybi król. Pan rybiego życia. Stoimy dokładnie w tych samych miejscach, gdzie staliśmy 8 lat temu. Małgosia Koza po tej stronie Lady, ja po tej stronie Lady. Serce rośnie, jak widzi się, co osiągnęliście przez te 8 lat. To znaczy, akurat to miejsce niewiele się zmieniło, ale zawartość lat, zawartość lodówek i zawartość półek znacznie większa. No i również wasze osiągnięcia w międzyczasie. Dokładnie tak. Trochę się zmieniło, jednak się zmieniło. Więcej tych produktów mamy. Klienci cenią naszą lokalność. To, co tutaj się dzieje, jest niesamowite. Przyjeżdżają ludzie naprawdę z najodleglejszych zakątków naszego kraju po to, żeby zobaczyć, jak wygląda lokalny produkt. Ten produkt prosty, nasz, w formie tych ryb, które tutaj mamy, jeziorowych ryb, nie ryb gdzieś ściąganych z dalekich krajów, ale płoć, leszcz, boleń, karaś, to są ryby nasze lokalne, my chcemy je tutaj mieć. No i jesteście nagrodzani. Tak, ta lokalność została nagrodzona. Bardzo nas to cieszy, bo otrzymaliśmy już 4 perły kulinarne. Jest to ciężka nasza praca, ale też i docenienie tego miejsca i właśnie tego, co Państwo tutaj widzicie, tych produktów, tego smaku i tej prostoty, którą tutaj mamy. Dobra kuchnia, najlepsza kuchnia z reguły to jest najlepszy produkt i prostota w jego obróbce. I wy właśnie to robicie. Króciutko pokażemy, co tu jest. No dobra, wasza duma, węgorze. Tak. Zupa z węgorzy, wasza boska, ale tu mamy węgorze Węgorze wędzone, tak. Wspaniała rzecz. Tam są pstrągi wędzone. Pstrągi, które Czego mamy u jesteś siebie szczególnie żywe. dumna? Jestem bardzo dumna z karpia powędzonego po litewsku. To jest nasz produkt, który Grześ myślę, że robi najlepiej na świecie. Lin po litewsku jest to forma taka wędzenia zupełnie inna niż tradycyjnie. Kotlety rybne, które 98% zawierają samej ryby. A reszta to już pewnie tylko bułka, żeby coś związało. Tak, żeby troszkę związało. Jest tu znacznie więcej. Dobra, to są produkty z regionu, czyli mamy Tak. tutaj dżemy, konfitury, ciasteczka. Tak, tak. Mamy też wspaniałe lodówki. No to wypiłem. Mianowicie kefir domowy, genialny. Tak. Maślanka, sery, sałatki, ryby. O, ryby w takiej formie, węgorz wędzony w occie, ubóstwiam. Flaki z suma, flaki z lina też są? Tak, oczywiście zupy to jest szczególna nasza duma. Zupy rybne, które tak naprawdę są niedoceniane, ale są I to wszystko przesmaczne. gotowane tutaj. Tak, to podajemy również w naszej restauracji, więc ludzie No mogą właśnie. zjeść i zabrać ją ze sobą No do właśnie. domu. I tutaj chwila uwagi. To jest najważniejsza informacja. Kiedy byliśmy tutaj 8 lat temu,
to można było sobie kupić różne rzeczy na wynos. Natomiast w tej chwili działa tutaj restauracja. Zobaczcie, przez te lata to wszystko powstało, więc jest sklepik, można kupić i wziąć ze sobą, ale można też zjeść na miejscu, co z najwyższą przyjemnością za chwilę uczynimy. Podczas pierwszej wizyty zachwyciły mnie tutaj pierogi z rybackim gzikiem oraz zupa z węgorza. Zresztą miałem przyjemność wedle przepisu Grzegorza ugotować ją tu. Ale widzicie, co się wydarzyło. Mamy restaurację, no więc mamy znacznie większy asortyment dań, które można na miejscu zjeść. No i niektóre z nich są nagradzane, bo można je też kupić w słoikach. Na przykład to, flaczki z lina. Rzecz, która została wyróżniona w konkursie Nasze kulinarne dziedzictwo. Lokalnym konkursie miejscowych dań. Flaczki z lina to jest po prostu delikates. Bardzo intensywny rybno-jarzynowy wywar. I lin, który jest tak wspaniałą słodkowodną rybą. W ogóle to jest jakby przyszłość, ale zarazem powrót do przeszłości, bo kiedyś nasza kuchnia stała słodkowodnymi rybami. A teraz rzucamy się na łososie. Ja rozumiem. Prostota, łatwość dostępu do tejże ryby, ale odrobinę wystarczy wysiłku, by pochylić się nad rybami słodkowodnymi, które z tego akwenu obok są wyławiane. Flaczki z lina mamy. Mówiłem o zupie z węgorza, a to jest węgorz z pieca. Węgorz, który musi być naprawdę wspaniale zrobiony, żeby mógł mi przypasować. Ja wiem, węgorze wędzone są doskonałe, ale one bardzo często są zbyt zbite. Słynna zupa z węgorzy, Bismarck ją podobno uwielbiał, dobra rzecz. Belgijski węgorz na zielono, wspaniała rzecz. Ale już to w zasadzie widzę, że do tej listy tych węgorzowych delikatesów dopisuje i to. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że ten smak jest tak czysty, jest niezepsuty nadmiarem przypraw. Mięso jest delikatne i rozpływające się w ustach. A węgorz w dodatku ma tylko, jeśli chodzi o ości, w zasadzie kręgosłup. Cała reszta jest bezościowa, a ludzie najczęściej boją się ości. Poezja. Tutaj Grzegorz mi w międzyczasie pokazywał jesiotry, narybek, który zostanie do jeziora wpuszczony. Ma jesiotry. A skoro ma jesiotry, a jesiotr, ryba z czasów Noego, ryba najbardziej pierwotna, o niezwykłej formie zewnętrznej i wspaniałym mięsie. No więc, czy tatar z tego może być zły? Do kata. To jest zrobione z wędzonego jesiotra. Wspaniałe. Moi drodzy, no, duma mnie rozpiera. Ja wiem, nie ja jestem tego sprawcą. To jest pasja i ciężka praca gospodarzy. Ale że dzieje się to, na czym mi tak naprawdę najbardziej zależy i o czym gadam bez ustanku. To jest po prostu zmaterializowanie tego snu. Produkt miejscowy i z pasją przygotowanie go. Doskonałe miejsce. Rybacka chata. Będę tu z pewnością nie raz, jak Bóg da. Po drodze z Wojnowa do Zielonej Góry zatrzymaliśmy się na chwilkę w Zaborze. Z paru powodów. No, głównie z powodu jednego, by wprowadzić jakże ważny dla regionu temat.
temat winiarstwa. Mianowicie tutaj w Zaborze mieści się po pierwsze Lubuskie Centrum Winiarstwa, bardzo blisko stąd i mamy tutaj samorządową winnicę. Ale jest tutaj coś jeszcze. Wspaniała budowla. To jest pałac, którego jednym z właścicieli kiedyś był nieślubny syn hrabiny Kozel i Augusta Mocnego Sasa, również króla Polski. To w tej chwili jest Młodzieżowe Centrum Socjoterapii i budynek ów mieści szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Obie te placówki są bardzo potrzebne, ale taka budowla nie jest praktyczna dla nich. Zatem postanowiono, i to już się dzieje, że powstanie nowe centrum i nowy szpital, a to zostanie wykorzystane tak, jak takie budowle wykorzystane być powinny, czyli będzie tutaj hotel i restauracja, gdzie również będzie można pić miejscowe wina. A teraz jedziemy do Zielonej Góry. To była tylko maleńka wprawka tematu winiarskiego, ale i tematu tutejszych zabytków. A oto Zielona Góra jako taka. Sprowadza mnie tutaj impreza, która zaczyna się jutro. A skoro zaczyna się ona jutro, to mam teraz trochę czasu, żeby pomarudzić historycznie. Musicie to znieść. A więc Zielona Góra, osada już w czasach Mieszka I w państwie polskim. Wiecie, pierwsi piastowie, Mieszko, nasz koleżko, chrobry, byłeś dobry. No i tak jest ona w Królestwie Polskim do czasów Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Wielki w Wyszegradzie, albo też w Wyszehradzie, podpisuje traktat z królem Czech Janem Luksemburskim i Śląsk staje się częścią Królestwa Czech. Dlaczegoż to Zielona Góra i Śląsk? No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. To jest dzisiaj województwo lubuskie, ale Zielona Góra nigdy nie miała nic wspólnego z historyczną ziemią lubuską. Jej stolica Lubusza leży w Niemczech. To był Śląsk, księstwo głogowskie. Więc jesteśmy teraz w Królestwie Czech. Tam przez chwilę jeszcze Jagiellonowie mają nad nią zwierzchność, ale generalnie Czechy, które potem przechodzą pod zwierzchność habsburską. I do XVIII wieku owa zwierzchność. Wojny śląskie. Maria Teresa przegrywa z Prusami i to staje się częścią Prus. I Grünberg in Schlesien. I tak do roku 1945. Historyczne nazwy miasta zatem we właściwej kolejności to Zielona Góra, Zelena Chora, Grünberg in Schlesien i w końcu znów Zielona Góra. We wszystkich językach to samo, Zielona Góra. Zielona Góra. Chodzi o wzgórze, na którym dzisiaj stoi palmiarnia, które było winnym wzgórzem. Było zielone od winorośli, bowiem od wczesnego średniowiecza winorośl jest tutaj uprawiana. A ów festiwal, który odbędzie się jutro, to festiwal otwartych piwnic i winnic. Ale to jutro. Dzisiaj jeszcze mamy trochę czasu. Było to nie dalej jak 2 lata temu. Późnym popołudniem dzwonią do mnie znajomi. Mówią: stary, mówiłeś tyle o winie z lubuskiego, jesteśmy w Zielonej Górze, nie mamy dużo czasu, zostajemy tylko do jutra. Chodzimy po knajpach, a tam w kartach wyłącznie Włoszczyzna albo Francja, a my chcemy miejscowego wina. Rzeczywiście, tak było, ale to się zmienia. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Skrzynka Wina. To jest sklep i wine bar. Mają tu wina wyłącznie stąd, wyłącznie lubuskie. Mają wina z 30 winnic i winiarni. Około 300 etykiet można kupić i wziąć butelkę, a można też spróbować tego na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. I widzę, że również można coś przekąsić. Wędliny, sery stąd? Tak, wszystko, co podajemy tutaj na miejscu, również jest regionalne, żeby to było spójne z regionalnymi winami. Dlatego mamy wędliny mięsa z manufaktury Deców, to jest dziczyzna.
sery od Pazdrowskich, to są sery kozie, olej rzepakowy tłoczony na zimno oraz paluszki gryczane z fundacji w Sulechowie. Wszystko to jest produkowane tutaj u nas w Lubuskim. No to brzmi pięknie, a byłoby jeszcze piękniej, gdybym mógł poprosić o kieliszek Pinot Noira. Macie? Pinota tak, mamy teraz na kieliszki w karcie, którą zmieniamy co miesiąc, Pinota z winnicy Marcinowice. Oni produkują 2 Pinoty, jeden klony francuskie, a drugi klony niemieckie. No, Spätburgunder bardzo proszę, to będzie, myślę, bardziej spójne z terroir miejscowym. Proszę bardzo. Słuchajcie, jesteśmy w Polsce i pani mi mówi, że ma 2 miejscowe pinoty na kieliszki w dodatku. Jeden klony z Burgundii, a drugi klony Spätburgundera, czyli pinota niemieckiego. Ale doczekaliśmy pięknych czasów. O, dziękuję. Proszę bardzo. Doczekaliśmy tak wspaniałych czasów. No, pinot, przejrzałe truskawki, taki kakakobiałka truskawkowa w nosie, zwiewność. Burgundia, palatynat, nadrenia, nie, lubuskie. Początek dnia postanowiliśmy wykorzystać na krótką wycieczkę do nieodległego od Zielonej Żagania. Po pierwsze po to, by upewnić się w przekonaniu, że Żagań wart jest osobnych odwiedzin z kamerą. Ale skoro mamy chwilę, to chcę Wam pokazać niezwykłe miejsce. To oczywiście są obrzeża miasta, ale miejsce, z którym wiąże się prawdziwa historia. W dodatku przedstawiona w wielkim hollywoodzkim hicie. Jesteśmy w miejscu, w którym w czasie wojny Niemcy urządzili obóz jeniecki. Obóz jeniecki dla alianckich lotników. Stalag Luft 3. Stalag Luft 3. Luft to skrót od Luftwaffe. To Luftwaffe administrowała obozem, bo byli tu trzymani piloci alianccy, oficerowie, więc choć w nazwie jest Stalag, czyli obóz dla szeregowców, to de facto był to oflag. Niemcy trzymali jeńców zgodnie z konwencją genewską, więc sale były 8-osobowe, to jest wierne odtworzenie takiegoż pomieszczenia. No, warunki jak na niewolę w miarę przyzwoite, no ale wielu marzyło o ucieczce. I podjęto próby wydostania się na zewnątrz, kopano 3 kanały. Wejście do jednego z tuneli było w łaźni, a do 2 właśnie pod taką kozą, pod takim piecykiem. To przesuwano i tam kopano. Ostatecznie ukończono kopanie tylko jednego tunelu i ochrzczono go imieniem Harry. W marcu roku 1944 76 lotników przesuw tunel wydostało się na zewnątrz. Tylko 3 udało się uciec i dostać do wolności. Resztę pojmano. Na osobisty rozkaz Hitlera 50 z nich rozstrzelano, co było ewidentną zbrodnią wojenną. Reszta doczekała końca wojny. I w roku 1963 w Hollywood nakręcono film z gwiazdorską, absolutnie gwiazdorską obsadą. No bo Steve McQueen, Richard Attenborough, Charles Bronson, Donald Pleasence to najbardziej znaczące nazwiska. Było tam więcej gwiazd. Pamiętam ten film, jako nastolatek oglądałem go gryząc palce ze zdenerwowania. I oczywiście jest tam parę nieścisłości, które miały podnieść atrakcyjność zdjęć, ale generalnie w miarę wiernie opisuje on realia, zwłaszcza obozowe. No, nie można było tego filmu nakręcić tutaj, 63 rok, w Żaganiu, Ludowe Wojsko Polskie, no więc Amerykanów by raczej nie wpuścili. Odtworzono to wszystko w Bawarii, ale konsultantami byli ludzie, którzy w tymże obozie siedzieli. Więc, moi drodzy,
2 rzeczy teraz musicie zrobić. Przyjechać do Żagania, by zobaczyć to miejsce, gdzie te wydarzenia się rozgrywały i obejrzeć być może ponownie, być może po raz pierwszy wielką ucieczkę. Kolejność dowolna, ale zróbcie jedno i drugie. Zaczynamy zatem nasz zielonogórski szlak winny. Na początek piwnica najbardziej oddalona od centrum. Potem przeniesiemy się do centrum i tam już będziemy tylko chodzić. Tutaj przyjechaliśmy przy okazji powrotu z Żagania i potem pojedziemy do centrum. Najpierw technikalia. Mamy smycz, mamy taką kieszonkę, mamy kieliszek, mamy mapę piwnic, mamy w końcu kupony. No i zostawiamy je w piwnicy, jeśli będziemy prosić o wino. Wszystko tu jest, ale co jest niezwykle ważne, nie trzeba wcale pić wina, by ów spacer był niezwykły. Gdyż niezwykłe same w sobie już są te piwnice, a w dodatku wiele z nich na co dzień jest niedostępnych. To jest prawdziwe architektoniczne, piwniczne, winiarskie cacko. Piwnica z roku 1786. Klasyczna piwnica winiarska, taka jak na Morawach, na Węgrzech czy też we Francji. Mianowicie piwnica, która jest wyżłobiona w zboczu, nad którym rosły winnice. Rok 1786, Jeremiasz Zajdl, on kiedyś tutaj robił wino, a teraz swoje wina ma tutaj mój przyjaciel, ten dżentelmen, Krzysztof Fedorowicz, który nawiązuje z kolei do innego potentata miejscowego, ale i europejskiego winiarstwa, do Gremplera. Grempler Sekt, jedna z najważniejszych wytwórni win musujących nie tylko w Niemczech, ale w Europie w ogóle. No tak, powstała 200 lat temu, jedna z pierwszych, podobno pierwsza poza szampanią. Robion, która wytwarzała wina metodą właśnie tradycyjną. 1826. 1826, mamy 200-lecie. No i otworzysz coś? Mogę Na otworzyć. dobry początek, Tak. żeby ochrzcić mój kieliszek festiwalowy. Mamy tutaj właśnie, usuniemy sobie osad z wina różowego, z Zweigelta, twój ulubiony szczep. Zweigelt. Tak. Doktor Fritz Zweigelt, mój ulubiony doktor. Doktor dusz ludzkich. A, czyli to jest jeszcze przed zamrożeniem. Nie, zamrożone. Jest Zamrożone. Mamy tutaj czop lodowy, Dobra. korek lodowy, ciśnienie mam Ciśnienie nadzieję powinno wypchnąć. korek. Korek. Zobaczymy, czy jest ciśnienie w tej butelce. Zobaczymy. O, pięknie poszło. Jest. Trzeba przytrzymać leciutko, widzicie. O, Jest. proszę. Jest. I teraz Zweigelt. doktor Dziękuję. Makłowicz spróbuje. Doktor Fritz. Zweigelt to krzyżówka 2 szczepów. Tak. No, Blaufränkisch i Wawrzyniec, tak? St. Laurent. St. Laurent, zobaczcie. No, on wie. Hej, Niniejszym otwieramy festiwal. łykiem wspaniałego Zweigelta otwieramy festiwal. Otwieramy festiwal otwartych piwnic i winnic. Hej. Tak, wzrok was nie myli. Jesteśmy w kręgielni i w klubie bilardowym Hot Shots. Ale co najważniejsze w kontekście tego programu, jesteśmy również w oryginalnych piwnicach dawnej winiarni Grempler Sekt. Ten obrys kolisty na podłodze to miejsce, w którym stały kiedyś wielkie drewniane beczki Gremplera. W nich następowała winifikacja. W roku 1945 w dawnych piwnicach i w dawnej winiarni Gremplera powstała lubuska wytwórnia win. Na początku korzystano z tego, co po Gremplerze zostało, a potem się przebranżowiono. Wina gronowe robiono tylko okazjonalnie, natomiast skupiono się na, bardzo dumna nazwa, winach owocowych, czyli mówiąc po naszemu jabolach ohydnych. O ile sobie przypominam, wino Tur tutaj produkowano. Brr.
to już jest tylko historia. I mamy tutaj w tej części piwnicy dwie winnice z Górzykowa. Bajecznie położone miejsce nad Odrą. Dawne winiarskie tereny w czasach do 1945 roku uprawiano tą głównie Sankt Laurenta z czerwonych odmian, co jest niezwykle ciekawe. Zatem mamy dwie winnice, dwie winiarnie, Stara Winna Góra oraz Pod Lipą. No i to są tylko próbki ich umiejętności, bo znacznie więcej jest na stoliczkach. My musimy odwiedzić mnóstwo miejsc, więc tylko Wam mówię, że piwnice Gremplera można odwiedzać, te historyczne, i że podczas właśnie takich imprez można tutaj spróbować lokalnego wina. A jednak odrobinkę czegoś ja bym prosił. Przed nami piwnica Försterów. To był w czasach niemieckich, w czasach Grünbergu, niezwykle zacny tutejszy ród, bardzo bogaty i szanowany. No i w tym miejscu, do którego właśnie zmierzam, działał Wyszynk, działała winiarnia. Tam jest piwnica winiarska. W Zielonej Górze, już polskiej, przez chwilę też działała tu restauracja, ale tylko przez chwilę. Więc, żeby zobaczyć ową piwnicę, trzeba przyjechać na rzeczoną imprezę. Tutaj akurat wystawiają się dwie winnice. Winnica Cantina oraz winnica Jany. Zacznę od czegoś, co znam. Chodzi o winnicę Cantina i miejscowe Sauvignon Blanc. Próbowałem go już, ale nie z tego rocznika. Tym razem macie który? 25. 25. Jakbym mógł prosić odrobinkę. Bardzo ładne. O co chodzi w Sauvignon Blanc? Dziękuję. To jest szczep, jak uczymy się wina, to jest szczep, który nosem najłatwiej poznać, gdyż ma taką zieloność w nosie, ma wyraźny zapach zmiętych liści czarnej porzeczki. Ma też trochę czarnego bzu, moim zdaniem. A usta? Świeże, bardzo wyraźna kwasowość. Jeśli chodzi o zawartość cukru resztkowego, to jest wino półwytrawne. Dziękuję. W dalszym ciągu świetne. Teraz tutaj panowie, wiem, że mają Dornfeldera, bo wczoraj próbowałem, był doskonały, ale widzę, że macie też Pinota tutaj. Mógłbym prosić odrobinkę? To Pinot w wersji na biało, Pinot Noir, Blanc de Noir. Pinot Noir, Blanc de Noir, czyli bez maceracji, skórek. Delikatnie ciśnięty. Aha. Na klasie pneumatycznej. A klon burgundzki czy niemiecki? Niemiecki. Czyli Spätburgunder, tak, no. jesteśmy rejonem- No i to jest logiczne. Rejonem niemieckim, także no wybraliśmy klonę niemiecką. I to jest logiczne. No, no. O, jakie dobre. O, jakie dobre. W ogóle moim zdaniem Pinot Noir to jest przyszłość tego miejsca. O ile sobie przypominam, już w XVII wieku były jakieś dekrety, które kazały obsadzać tutejsze winnice właśnie Pinot Noirem. I to jest, panowie, gratulacje. Oba miejsca świetne. Jak się zmienia? Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Spätburgunder w wersji Blanc de Noir. Jesteśmy w piwnicach dawnego Landhausu, czyli Domu Stanów Ziemskich. Ów gmach wzniesiono z końcem XVII wieku. Co ciekawe, właśnie w tym miejscu od połowy XIX wieku do roku 1945 działała winiarnia Zum Alten Fritz, czyli pod Starym Frycem. Ale, co jeszcze ciekawsze, w czasach polskich od 1945 do 1948 działała tutaj również winiarnia o nazwie Nad Nisą, no ale 1948 rok, stalinizacja, rozprawianie się z inicjatywą prywatną. No i miejsce dzisiaj jest otwierane okazjonalnie, mówię o tej piwnicy.
Wystawiają się tam dwie winnice, Hiki oraz Pod wieżą. Hiki próbowałem bardzo dobry Riesling, a Pod wieżą słynie z doskonałych bombli, zresztą należy do tej piątki słynnej z Krosna Odrzańskiego, która produkuje wina musujące metodą szampańską. No i mam właśnie coś takiego w kieliszku. To jest Riesling oraz Chardonnay, kupasz. W kategorii szampańskiej jest to ekstra brut, czyli jest nieco cukru resztkowego w tym, ale nieco. Daj mi, dobry Boże, pić takie bąble do końca dni moich. Piwnic otwartych tutaj jest 31. Otwartych okazjonalnie z powodu tej właśnie imprezy, więc nie odwiedzimy wszystkich. Zatem jeśli chcecie zobaczyć je wszystkie, to jest tylko w waszych rękach. Trzeba tutaj przyjechać na kolejną taką imprezę. Zresztą są też różne inne festiwale, gdzie niektóre z nich, mówię teraz o tych piwnicach, są okazjonalnie otwierane. A moi drodzy, my teraz musimy się posilić czymś nie wpłynie, czymś bardziej konkretnym. A mówiąc wprost, idziemy jeść. Jesteśmy w restauracji Srebrna Góra. Zresztą, by jeszcze na chwilę wrócić do spraw festiwalowych, pod nami też mamy otwartą dziś piwnicę winiarską. Wystawia się w niej winnica Milsko. Skoro mówimy o winie, tutejsza karta win jest dość masywna, ale zawiera głównie pozycje międzynarodowe. Z Polski są tylko, z lubuskiego oczywiście, 4 wina. Wziąłem danie, które jest po pierwsze przygotowane z udziałem tegoż wina. Jest to pierś z gęsi, duszona w lubuskim winie, a skoro do tego proponują kieliszek Regenta, to mniemam, również po kolorze, że jest to zrobione z udziałem tego właśnie wina. Krem z białych warzyw i gęsi. Ale 4 pozycje. Ja wiem. Chodzi generalnie o pewnego rodzaju nieśmiałość restauratorów. Dobrze, że one są. Chociaż 4. Ale przecież mówię teraz o moim punkcie widzenia. Nie przyjeżdżam do Zielonej Góry po to, by napić się Barolo albo też Valpolicella. Tutaj jest Regent. To jest hybryda, która nie jest, mówiąc delikatnie, moim ulubionym szczepem. Trzeba naprawdę dobrze to zrobić, żeby to było pijalne z przyjemnością, bo Regent daje taki buraczano, lekko zatęchły nos. Nie zawsze. Trzeba się nad tym namęczyć beczką i czasem, aby ową buraczaność zniwelować. No więc w nosie tego nie ma, co już jest dużym plusem. W ustach też tego nie ma. W dodatku wino jest podane w doskonałej temperaturze, bo jest w lodówce lekko schłodzone. Temperatura pokojowa to nie znaczy 24-25 stopni. A teraz czas na gąskę. Jest kruchutka, marcepanowa w zasadzie, nie potrzebuje do tego noża. I to jest doskonała wiadomość. Uszczknę tutaj jak najwięcej, czyli zarówno krem z białych warzyw, jak i żurawina, jak tuszę. Bardzo dobra gęś. I to wino do niej pasuje. Ale jeśli mogę o coś na końcu zaapelować. Drodzy restauratorzy, nie bójcie się szerszego wyboru lokalnych win w waszych kartach. To jest właśnie podstawa enoturystyki. Po tych piwnicach, które są otwarte okazjonalnie, można chodzić
tylko w czasie festiwali. Mamy wine bar, gdzie mamy tyle etykiet, pokazywaliśmy. Ale przyjemnie by było również mieć nieco większy wybór lokalnych win, zamawiając jedzenie. Po to się tu przyjeżdża, by spróbować lokalności. Amen.